Na pewno nieraz słyszeliście nazwisko MacLeod. O tym klanie opowiemy wam nie raz i nie dwa. A serię o naszych ulubieńcach zaczniemy od samotnego strażnika i czarnych, lodowatych wód Loch Assynt. Jeżeli podoba wam się to, co tworzymy, będzie nam bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie nasz kanał i pomożecie nam szerzyć legendy i opowieści na całym świecie. Zapraszamy na przechadzkę po zamku Ardwreck. Jak wieść niesie, przywódca klanu MacLeods z Assynt już w trakcie planowania budowy swojego zamku popadł w kłopoty finansowe. Ów problemy były na tyle poważne, że nie tylko wizja zamku rozpływała się na wietrze, ale również wizja posiadania jakiegokolwiek domu. W trakcie upływających dni, w których prace postępowały drażniąco powoli, przywódca klanu dostrzegł nieznajomego, który obserwował sytuację, siedząc na kamieniach przy wodospadzie nieopodal Loch Assynt. Siedział, jadł jabłko i gapił się na niego. MacLeod ruszył w jego stronę, by dowiedzieć się, kim jest i czego chce nieznajomy na jego ziemiach. Jakież było jego zdziwienie, gdy wędrowiec bez ogródek powiedział, iż może pozbyć się problemów finansowych szefa klanu i zapłacić za całość jego przedsięwzięcia. Pomimo tego, iż MacLeod nie mógł uwierzyć w swoje szczęście i ciężko było mu to ukryć, wiedział też, iż na pewno jest jakiś haczyk. Nie był głupcem, był przywódcą klanu nie bez kozery. Nieznajomy zapytany, jaka jest cena za tę pomoc, odpowiedział bez mrugnięcia okiem, iż dusza MacLeoda. Takiego haka nasz bohater się nie spodziewał. Oferta przestała być nagle atrakcyjna, a szczęście szybko zniknęło, tak samo jak szeroko wymalowany jeszcze chwilę temu na jego twarzy uśmiech. Zaczął negocjować, próbować obiecywać, namawiać i prosić. Słońce wędrowało po nieboskłonie, a czas uciekał. Diabeł pozostał jednak nieustępliwy do momentu, w którym dostrzegł dziewczynę, która przybyła na brzeg jeziora. Okazało się, iż to córka włodarza, Eimir. W tym momencie nasz mroczny wędrowiec zmienił zdanie i stwierdził, że skoro MacLeod nie chce oddać swej duszy, niech odda mu rękę swojej córki. Grymas przebiegł po twarzy ojca, który walczył z samym sobą. Pragnął posiadać zamek, ale nie chciał też skazywać swej córki na taki los. Tłamsząc wstyd i dając pochłonąć się swej pysze, zgodził się, bezsilnie wzruszając ramionami. Eimir nie miała pojęcia o prawdziwej tożsamości swego przyszłego męża. Nie miała jednak wyboru. Posłusznie przyjęła słowa ojca, który oznajmił jej, co następuje. Od tego momentu prace ruszyły z kopyta. Zamek powstawał w niesamowitym tempie, jakby całe zastępy piekła, nie ludzie, kładli kamienie pod jego budowę. Gdy została zakończona po paru raptem dniach, tym samym dotrzymując swojej części umowy, diabeł zażądał, aby teraz MacLeod dotrzymał swojej części. Sumienie ojca dało o sobie znać w najmniej odpowiednim momencie, w noc przed planowanym ślubem. Wyspowiadał się przed córką, przyznając się do paktu i tożsamości jej przyszłego męża, łamiąc tym samym serce Eimir. Dziewczyna była zrozpaczona. Czuła się jak w potrzasku, bez możliwości ucieczki tuż przed ceremonią małżeńską. Pchnięta w najczarniejsze zakątki swoich myśli, uciekła na najwyższą wieżę zamku i rzuciła się w lodowate, ciemne wody Loch Assynt. Nikt nie wierzył, że była w stanie przeżyć ten upadek. Nawet diabeł, który był wściekły niczym diabeł. Jego nagroda przepadła. Wpadł w szał, w którym zaczął niszczyć przybytek MacLeoda. Wykorzystując swoje mroczne siły, spowodował, iż wielkie głazy poderwane z okolicznych gór zaczęły spadać z nieba. Po dziś dzień można zobaczyć, jak leżą rozrzucone w okolicy zamku. Nie trzeba się też skupiać, by dostrzec dokonane przez nie zniszczenia. Wszyscy przypuszczali, że Eimir zmarła, pomimo tego, iż jej ciała nigdy nie udało się odnaleźć. Wkrótce jednak ludzie zaczęli słyszeć płacz, unoszący się echem po tafli Loch Assynt. Ktoś zobaczył rybi ogon zanurzający się w wodzie.
Czy Eimir została zamieniona w syrenę? Przez co? Lub przez kogo? Nie wiadomo. Może to jej własny żal i smutek oraz chęć ukrycia się przed diabłem? Ponoć wiecznie płacząca syrena zmienia poziom jeziora, co można zaobserwować własnymi oczami, a wszystko to spowodowane jest opłakiwaniem życia, którego nigdy nie dano jej przeżyć. Ziemie MacLeodów przeszły w ręce Mackenziech, którzy nieopodal zamku zbudowali Calder House. Mackenzies byli bardzo rozrzutni, słynęli ze swoich dzikich bali, a jeden z nich przyniósł im zgubę. Gdy rozpoczęta sobotnia popijawa trwała aż do poranka, w którym rozpoczął się szabat, ponoć dom stanął w płomieniach tak nagle, iż prawie wszyscy w środku upiekli się żywcem. Jedyną ocalałą osobą był Dudzież, który odmówił gry, gdy nadszedł niedzielny poranek. Od tamtego momentu ruiny są nawiedzone. Można dostrzec w nich kobiecą sylwetkę stojącą przy jednej ze ścian, jakby wciąż tępym spojrzeniem przyglądała się tańczącym płomieniom. Istnieją również zapiski, iż przejeżdżający nieopodal kierowcy widzieli dziwne światła. Wpierw wydawało się im, że to nadjeżdżający z naprzeciwka samochód lub motocykl. Lecz gdy się do nich zbliżali, nie było tam żadnego pojazdu, a światła gasły. Czy Eimir naprawdę zmieniła się w syrenę? I czy siły piekielne celowo upatrzyły sobie MacLeoda, wierząc, że pożałuje on swoich decyzji i tak czy inaczej zasili zastępy piekielne? Jesteśmy ciekawi waszego zdania. Zapraszamy do komentowania i subskrybowania naszego kanału. A już niebawem pojawimy się z kolejną historią pochodzącą z tajemnej Szkocji. Bądźmy w kontakcie. Sowa i wilk.